Witam wszystkich ponownie na kanale International Citizen, a dzisiaj naszym gościem jest Jacek. Jacku, przedstaw się widzom i powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda związana z Filipinami? Cześć, witam wszystkich. Jestem Jacek. Może parę słów o mnie, zanim przejdę do meritum. Mam 44 lata, pochodzę z Dolnego Śląska. Obecnie zawodowo pracuję w służbach mundurowych, chociaż z wykształcenia jestem historykiem. Wcześniej pracowałem troszeczkę za granicą, głównie w Anglii, na Islandii, w Holandii też. Jeżeli chodzi o Filipiny, to myślę, że jest to sytuacja dosyć podobna, jak ma to miejsce w przypadku wielu Polaków, czyli miłość po prostu pokierowała mnie w tamte strony. Czy mógłbyś przybliżyć ten temat, jak poznałeś swoją żonę i co skłoniło Cię do poszukiwania jej właśnie na Filipinach? Tak się składa, że mój bardzo dobry przyjaciel, mam też żonę, która pochodzi z tego kraju. E, No i kiedy już ją znał, jeszcze wtedy nie byli małżeństwem, no to w jakiś sposób może zasugerował mi, że no może byś spróbował sobie żonę poszukać tam właśnie. Podał mi adres do portalu randkowego, gdzie właśnie swoją żonę poznał. No i ja też po jakimś czasie właśnie nawiązałem kontakt ze swoją obecną żoną już. Przez jakieś 2 lata, zanim mieliśmy okazję spotkać się pierwszy raz na żywo, no to komunikowaliśmy się tylko przez internet. No i w 2018 roku pierwszy raz udałem się do Malezji, bo tam moja żona, dokładnie do Kuala Lumpur, tam moja żona właśnie wcześniej pracowała. Yy, się pierwszy raz spotkaliśmy, to w zasadzie od razu wiedzieliśmy, że chcemy wziąć ślub. No i chcieliśmy, żeby to było też, no, jak najszybciej. W każdym bądź razie rok później poleciałem pierwszy raz na Filipiny, bo moja żona też postawiła taki warunek, żebym wcześniej poznał rodzinę. Także miałem okazję poznać jej rodziców, braci, siostry, ale też i rodzinę taką dalszą, gdzieś kuzynów, wujków, ciocie. E, I po tej wizycie, która miała w 2019 roku miejsce, planowaliśmy, że w 2020 weźmiemy ślub. No, niestety COVID całą tą sytuację bardzo mocno pokrzyżował i no musieliśmy czekać aż do roku 2023, kiedy wzięliśmy ślub właśnie tam na Filipinach. I jak odbierasz Filipiny po tej pierwszej wizycie? Generalnie moje wrażenia od samego początku były bardzo pozytywne. To, co mnie tak in plus bardzo mocno uderzyło, to jest mentalność ludzi, którzy tam mieszkają. Ich serdeczność, no, otwartość, też pewna taka prostota życia, umiejętność cieszenia się też z prostych rzeczy. Mimo tego, że no, gdybyśmy porównali standard życia nasz tutaj w Europie z tym standardem, który tam jest, no to no, dosyć mocno one od siebie odbiegają. W każdym bądź razie to, co było też takie bardzo dla mnie mocno pozytywne, to jakby te więzi międzyludzkie, które u nich są dużo bardziej jakby widoczne, są mocniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o więzy rodzinne. Tam też to pojęcie rodziny jest moim zdaniem dużo szersze. Nie patrzy się na rodzinę tylko przez pryzmat tego, tak, że jest mąż, żona, dzieci, ale tą rodzinę widzimy też szerzej, czyli właśnie przez kuzynów, ciotki, wujków, tak.
często nawet tych, którzy są nawet dalej spokrewnieni. No i to myślę, że w jakiś sposób mi to przypomniało czasy takie, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, czy byłem młodszy, kiedy w Polsce, tak? Te więzi rodzinne były mocniejsze. Często właśnie rodzina gdzieś przy różnych uroczystościach, często nawet i bez okazji, spotykała się, żeby ze sobą pobyć, porozmawiać, jakby nacieszyć się swoją obecnością. I to właśnie ten sposób bycia tych ludzi tam, to było coś, co tak naprawdę w jakiś sposób mnie oczarowało. No i mogę powiedzieć, że tak na dobrą sprawę miejsca ich pokochałem i myślę, że zajebiście. Czyli początki bardzo dobre. Tak, A tak. jak planujesz przyszłość, jeżeli chodzi o inwestycje na Filipinach? To znaczy, jeżeli chodzi o same inwestycje na Filipinach, to nie wykluczam tego, że może w przyszłości tak będzie to wyglądało, natomiast za jakiś czas planuję w ogóle przeprowadzenie się. Tam mamy już z żoną właśnie zaplanowane budowę domu. No jak będziemy w stanie zrealizować, to myślę, że to jest realnym przedziałem, w moim przypadku jakieś może 2-3 lata. No to chcielibyśmy już raczej na stałe się tam przeprowadzić. Ja myślę w takich kategoriach, żeby po prostu spróbować znaleźć pracę zdalną gdzieś dla jakiejś firmy tutaj w Polsce może, czy gdzieś w Europie, ale przeprowadzić się tam przede wszystkim ze względu na różnice w kosztach życia, które no tam są jednak sporo niższe niż tu. Właśnie, wspomniałeś o tych różnicach, tylko że od strony finansowej. A jakie różnice kulturowe zauważyłeś między Polską a Filipinami, które wpłynęły na Twoją decyzję o przeprowadzce, jeżeli mógłbyś rozszerzyć ten temat? To znaczy, jeżeli chodzi o różnice kulturowe, to ja bym powiedział tak, że wbrew pozorom, mimo tego, że jest to kraj, który jest no mocno od nas oddalony, tak, bo to jest jednak południowo-wschodnia Azja, to jednak są w pewien sposób nam mentalnie, myślę, bliscy ze względu na tą samą religię. Natomiast oczywiście są pewne różnice dotyczące właśnie nawet w samej religii, czy w jakiejś obrzędowości, tak? Bo ja pamiętam, miałem okazję za pierwszym razem, kiedy tam pojechałem, miałem okazję uczestniczyć i w weselu, ale też i w pogrzebie. To był akurat pogrzeb jednego z wujków mojej żony. Przed jakby tą ceremonią pogrzebową, powiedzmy na te kilka dni właśnie przed pogrzebem, tam zbiera się w domu zmarłego, zbiera się rodzina, zbierają się bliscy, tam przyjaciele i jakby jest taki czas, kiedy się tego zmarłego wspomina, natomiast ma to raczej taki radosny charakter. Czy tam rozmawiają, śmieją się, nie wiem, popijają piwo, grają w karty. To, co mnie też mocno zaskoczyło, to to, że właśnie przed tym pogrzebem ciało zmarłego było wystawione w trumnie ze względu na to, że był to zawodowy żołnierz, no przez 24 godziny no, nieustannie była warta wystawiona właśnie przez żołnierzy z bronią, którzy tak jakby no, czuwali właśnie przy trumnie. To była taka różnica, która tak gdzieś mocno mi utkwiła w głowie. Natomiast też zauważyłem, że zachowały się pewne takie u nich jeszcze tradycje, nie wiem jakby to powiedzieć, takie ludowe, trochę jakieś przesądy, na przykład wiara w jakieś tam paranormalne zjawiska, też jakieś duchy, obrzędy na przykład przez szamanów jakieś też odprawiane.
To pamiętam, że coś takiego miało miejsce. To było coś w rodzaju, nie wiem, tak jak u nas dożynki na przykład są. I z tym, że tam szaman dokonywał jakiegoś, nie wiem, poświęcenia jedzenia, w ogóle no, rzecz zupełnie inna niż no, u nas. A jakie są twoje doświadczenia po ponad roku, bycia w relacji małżeńskiej z Filipinką i mieszkania w Polsce? Doświadczenia są pozytywne. Myślę, że mimo różnic językowych, różnic, które dotyczą też standardu życia, nie dostrzegam jakichś problemów tutaj, jeżeli chodzi o moją żonę. Nie skarży się i generalnie jest jej tutaj nastawienie, jeżeli chodzi o Polskę, no jest zadowolona. Życie w Polsce jej się podoba, nawet klimat, który jest jednak zdecydowanie różny od tego, co mamy na Filipinach. A mógłbyś jeszcze, wrócić odrobinkę do tematu ślubu i, jakie były twoje wrażenia i jak to wyglądało? Pierwotnie ja miałem przynajmniej takie założenie, że chciałem, żeby to śluba w zasadzie same takie przyjęcie ślubne miało bardzo kameralny charakter, no nawet z tego względu, że rodzina mojej żony jest dosyć liczna i tylko bracia i siostry, ich dzieci, rodzice i tak dalej, to i tak już jest ponad 20 osób. No i pierwotnie ja miałem takie założenie, że chciałem, żeby to przyjęcie takie weselne, powiedzmy, było tylko ograniczone do tej najbliższej rodziny. No ale w trakcie jakby przygotowań to wszystko zaczęło się rozrastać. Z 20 osób nagle się zrobiło 40 ostatecznie i tak się okazało, że na weselu było ponad 100. Moja żona tłumaczyła to tym, że no musi zaprosić najbliższą rodzinę, bo jak kogoś z najbliższej rodziny nie zaprosi, a zaprosi kogoś innego, to zaraz mogą się pojawić jakieś zarzuty czy jakieś pretensje o to, że zaprosiłaś tego, a nie zaprosiłeś mnie. Więc zresztą i tak z tego, co mi mówiła, to i tak jeszcze nie była cała. Jeżeli chodzi o twoją żonę i jej pobyt w Polsce, to, jakie jej są wrażenia i spostrzeżenia po tym roku mieszkania, e, tutaj? Czy mógłbyś, rozszerzyć ten Mhm. temat też? Bardzo pozytywnie nastawiona w zasadzie do wszystkiego tutaj w Polsce, poczynając od pogody, poprzez jedzenie. To jest ciekawe, że wiele tych naszych tradycyjnych potraw mocno sobie przyswoiła, polubiła je szczególnie potrawy, które są, to co jest w naszej kuchni mocno obecne, to wszelkiego rodzaju kiszonki, czyli kiszone ogórki, kapusta. Te rzeczy jej bardzo posmakowały. Yy, No język na pewno jest dla niej jakimś problemem, bo nie oszukujmy się, że jednak język polski no, nie należy do najłatwiejszych. Natomiast jakoś sobie radzi, stara się też tego języka się uczyć. W momencie, kiedy gdzieś po prostu w naszej komunikacji tutaj pewne słowa się powtarzają, to się dopytuje właśnie o znaczenie. No miała też na tyle szczęście, że ze względu na to, że w Wrocławiu ona przez chwilę też tam pracowała, mogła się zetknąć właśnie z Filipińczykami, czy powiedzmy taką diasporą filipińską, która tam mieszka. Więc to też na pewno był dla niej. Dzięki temu też mogła się od tych ludzi, tych Filipińczyków, którzy dłużej przebywają w Polsce, dowiedzieć się wielu rzeczy dotyczących no też takiego codziennego funkcjonowania w Polsce. Od, nie wiem, rzeczy związanych, nie wiem, z komunikacją miejską, tak, jak po mieście się poruszać, gdzie sobie próbować na przykład robić zakupy, bo są też na przykład dedykowane sklepy, gdzie taką na przykład azjatyckie rzeczy, czy azjatycką żywność można sobie kupić. W kwestiach też na przykład administracyjnych mogła się poinformować, czyli w tych sprawach, które dotyczą, powiedzmy, legalizacji pobytu, spraw urzędowych. A jeżeli chodzi o twoją przyszłość i rodzinę, Mhm, potencjalne dzieci, mhm. to czy mógłbyś
przypomnieć, powiedzieć coś na ten temat wychowania dzieci i systemu w Polsce i na Filipinach, bo z tego co zrozumiałem, e, to jest potencjalnie jeden z powodów, dla których wolałbyś, żeby twoja rodzina była na Filipinach raczej niż w Polsce. Tak, tak, to był też właśnie jeden z powodów, który w jakiś sposób ujął mnie też w tych ludziach, ale też miał właśnie wpływ na taką decyzję, że swoją przyszłość w jakimś sensie zacząłem wiązać właśnie z tamtym krajem, a dotyczy to właśnie relacji mąż-żona, relacji rodzinnych, które mają no dużo bardziej jednak tradycyjny wymiar niż ma to obecnie miejsce w Polsce, tak, w dobie tych wszystkich no, dziwacznych przemian w zakresie pojmowania, tak, roli rodziców, czy relacji mąż-żona, żona-mąż, lub w ogóle podważania pewnych wzorców, które no, od zawsze były fundamentem funkcjonowania, tak, Polski i w ogóle naszego kraju. I to, co obserwujemy od jakiegoś czasu, właśnie wszystkie te negatywne trendy, które z zachodu tutaj z różnych stron jakby się wciskają do nas, to jednak to, co ja obserwowałem na Filipinach, że ten wzorzec rodziny, podział ról też w rodzinie, sposób wychowania dzieci, w ogóle no, pojmowania, spojrzenia na świat jest tym sposobem, który mi osobiście dużo bardziej odpowiada niż to, co możemy szczególnie w ostatnich latach obserwować w Polsce. A jeżeli chodzi o znalezienie żony, chciałbym, żebyś widzom trochę naświetlił swój punkt widzenia w tej kwestii. No, myślę, że to było w dużej mierze były to jakieś osobiste doświadczenia też w tej sferze. Z tego względu, że generalnie trudno było mi znaleźć kobietę tutaj w Polsce, która jakby zgadzała się, powiedzmy, z takim modelem rodziny, z takimi wzorcami, które mi są po prostu bliskie, tak? Raczej obserwowało się, czy ja obserwowałem, ale myślę, że nie jest to jakiś odosobniony pogląd. Ten trend właśnie takiej emancypacji kobiet, tak? Pęd za karierą, generalnie odsuwanie spraw rodzinnych, czy w ogóle założenia rodziny gdzieś na dalszy plan, stawianie w ogóle zupełnie innych priorytetów w życiu. No i to był chyba ten czynnik, który jakby sprawił to, że jakby swoje kroki skierowałem właśnie w kierunku Azji, w kierunku Filipin. Się okazało, że rzeczywiście to był dobry kierunek. Czy jest na przykład coś jeszcze na koniec, co mógłbyś powiedzieć widzom, czy mógłbyś się podzielić własnymi przemyśleniami, możliwe, że jakąś ciekawą historią lub puentą? No myślę, że generalnie, jeżeli ktoś patrzy na rodzinę, czy chciałby ją widzieć w takich kategoriach, o których mówiłem, to na pewno szukanie żony tam jest dobrym krokiem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przed wejściem w związek małżeński właśnie z obywatelką Filipin, no będzie czekało cała masa trudności związanych przede wszystkim z wszystkimi procedurami dotyczącymi właśnie, czy niezbędnymi do tego, żeby taki związek małżeński zawrzeć. Na pewno bezproblemowo się to nie obejdzie. Często też
szczególnie u nas w Polsce urzędnicy lubią czy czynią problemy. Trzeba się naprawdę nieźle nagimnastykować, żeby osiągnąć to, jeżeli się już przyjęło takie założenie, że chcemy wziąć ślub. Właśnie Ja chciałem Ci podziękować za to, że zechciałeś podzielić się swoją historią i chciałem też wspomnieć, że masz oficjalny kanał na Facebooku, stronę, na której też dzielisz się swoimi historiami związanymi z Filipinami. Zapraszam widzów, link będzie do tej strony w opisie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję też Tobie. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Cześć. dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.